Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie, który już planowałam od dłuższego czasu. Niestety pewne sytuacje troszkę mi pokrzyżowały plany. O czym dzisiejszy film? Dzisiejszy film, tak jak widzicie po tytule, jest dość, myślę, ciekawy. Myślę, że jest to troszkę kontrowersyjny temat i chciałabym dzisiaj tak troszkę wyjaśnić to wszystko i powiedzieć, jak sport ekstremalny, mam tutaj na myśli głównie DH, freeride, enduro i tym podobne, te bardziej takie ekstremalne odmiany kolarstwa. Jak my, dziewczyny, w takich sportach sobie dajemy radę i jesteśmy traktowane na równi, czy raczej gorzej, lepiej. To wszystko w tym filmie będzie. Mam oczywiście napisane tutaj wszystkie rzeczy, żeby nie zapomnieć. Ten film nie jest oparty tylko i wyłącznie na moich doświadczeniach, ale i również na doświadczeniach dziewczyn, z którymi rozmawiałam, z tak naprawdę różnych zakątków Polski. Także dziękuję Wam za pomoc, bo dzięki Wam ten film będzie bardziej obiektywny, aniżeli miałabym go robić tylko i wyłącznie w oparciu na swoich doświadczeniach. W ogóle będziecie mieć gdzieś w przebitkach różne nagrania dziewczyn, z którymi właśnie rozmawiałam. Także wbijcie do nich na Instagrama, zostawcie tam coś po sobie. To będzie taka moja forma podziękowania dla nich. Także zobaczcie ich profile. Ten film ma na celu pokazać innym ludziom, jak my, dziewczyny, jesteśmy postrzegane w tym sporcie, jak to wygląda z naszej perspektywy. Nie widziałam nigdzie takiego filmu, więc uznałam, że to będzie dość ciekawy film, który mam nadzieję, że Wam się spodoba. Także co, zaczynamy. Podzieliłam ten film na dwie części. W pierwszym z nich chciałabym opowiedzieć o tych ciemnych stronach, także zaczniemy od minusów, żeby później przejść do tej przyjemniejszej części. Tych ciemnych stron, jak mam być szczera, wcale nie jest tak dużo. O, ludzie, siema. Ja wchodząc w ten sport, tak byłam sfokusowana na jeżdżeniu, że po prostu dla mnie się nie liczyło to, czy komuś się to będzie podobać, czy nie. Po prostu zaczęłam jeździć i tyle. Jeśli chodzi o hejt i złośliwości, rzadko się to zdarza, natomiast to jest, występuje i może nie w naszym przypadku, nie w moim, ale są takie dziewczyny, które tego doświadczyły, bo jesteśmy z tego sportu wykluczane głównie dlatego, że jesteśmy dziewczynami, po prostu. No jesteś dziewczyną, no to do garów. Przynajmniej z moich doświadczeń wynika, że nie jest to na tyle nasilone. Drugim dość poważnym problemem i myślę, że wiele dziewczyn się z tym spotyka i nie tylko dziewczyn, bo również chłopaki pewnie macie ten problem. Uprawiając ten sport zazwyczaj spotykamy się z dezaprobatą ze strony rodziców, czy ogólnie rodziny. Bardzo często nie rozumieją tego i uważają, że to jest sport, który tylko i wyłącznie nas prowadzi do jednego, czyli do połamania się, wylądowania w szpitalu i tak dalej. Naprawdę rozumiem, bo jeśli ktoś nie jeździ i nie jest obeznany, nie wie, na czym ten sport polega, to tak naprawdę uważa, że to tylko do tego się sprowadza, ale no tak nie jest. Jeśli jeździcie, to wiecie dobrze o tym, że wypadki się zdarzają, oczywiście, ale równie dobrze idąc ulicą możecie sobie zrobić krzywdę i tak naprawdę, no nie macie na to wpływu, tak? Jest to kontuzyjny sport, oczywiście, a na pewno bardziej kontuzyjny niż piłka nożna, w którą grałam przez jakieś 4 chyba lata, czy 5 nawet. W ogóle, jeśli nie wiecie, pewnie też zrobię kiedyś o tym film. Kiedyś grałam w piłkę nożną, natomiast wciąż jest to moja pasja i będą filmy z piłki nożnej. Też gdzieś tam na początku moja rodzina podchodziła do tego w taki sposób, że no tak, to nie jest sport dla dziewczyn. Tego chyba nie zmienimy, tak? Natomiast jest to duży minus, bo jak nie mamy wsparcia w rodzinie, czy w rodzicach głównie, no to nie jest fajnie, co nie? Kolejna rzecz. I tutaj można się z tym kłócić. Natomiast ja uważam, że jest to minus i oczywiście da się nad tym pracować, natomiast natura tak jest złożona, że my kobiety mamy inną budowę ciała, nasze mięśnie są zazwyczaj mniej rozbudowane. Oczywiście da się nad tym pracować i zgadzam się. Ja sama trenuję i sama sobie gdzieś tam ćwiczę, tak żeby mieć troszkę więcej tej siły i żeby wykorzystywać to podczas jeżdżenia. Natomiast wydaje mi się, że jednak pod tym względem budowy ciała mamy troszkę gorzej i czasami może to być gdzieś tam problem przy jeżdżeniu. Ale nie mówię, że nie da się tego wyćwiczyć. Oczywiście da się. Jeśli się ciężko pracuje, to można wszystko wyćwiczyć. Chyba najgorsza rzecz, najgorsza po prostu coś, co nas wyklucza bardzo często z jazdy, czyli okres. Tak, coś takiego istnieje, panowie. Żarcik oczywiście. Oczywiście każda dziewczyna to przechodzi inaczej, ale jeśli gdzieś tam uważaliście na biologii, to wiecie, że jest to dość ciężki czas dla dziewczyn. I coś, co mnie bawi, bo dziewczyny często, które jeżdżą,
są postrzegane jako takie stunterki, co nie? Takie wiecie, co jeżdżą po mieście i się flexują. Nic nie poradzimy, każdy jeździ jak chce oczywiście, ale jest to śmieszna sytuacja i przez takie osoby troszkę ta nasza reputacja spada. Najważniejsze jest to, żeby czerpać frajdę z jazdy i żeby jeździć tak, jak ma się na to ochotę. I mnie to nie obchodzi, że komuś się nie podoba, że ja sobie robię ługi. Będę sobie jeździć jak chcę, po prostu. I to nikt nie zmieni mojego podejścia, bo ja mam takie podejście i będę sobie jeździć tak, jak mi się to podoba. Niektórzy faceci nie mogą znieść tego, że dziewczyny jeżdżą, w ogóle jeżdżą. Zaraz będzie, że że coś sugeruje komuś, ale nie. I bardzo często chłopaki po prostu chcą być lepsi, co nie? Chcą pokazać tą swoją, wiecie, męskość i kurde, no jak to dziewczyna może być lepsza ode mnie, albo jak w ogóle dziewczyna może jeździć. No i często też się popisują i to mnie bawi. No ale cóż, taka natura niektórych chłopaków. Ale nie mówię o wszystkich, żeby nie było, bo zaraz mnie tutaj zjedziecie w komentarzach. No i ostatnia chyba rzecz. Firmy rowerowe bardzo często zapominają o nas, o dziewczynach i po prostu produkują ubrania, ochraniacze i tego typu rzeczy. Produkują tylko i wyłącznie dla facetów. To się zmienia i sama zauważam, że z czasem, po prostu z biegiem lat się to poprawia, natomiast wciąż gdzieś tam niektóre firmy o tym zapominają. Fajnie by było, jakby tego wszystkiego byłoby troszkę więcej, żebyśmy miały jednak wybór. Natomiast myślę, że to jest efektem tego, że po prostu przez wiele lat raczej to był tylko i wyłącznie męski sport. I ja tu mówię oczywiście o bardziej ekstremalnych odmianach kolarstwa, tak jak powiedziałam na początku. Myślę, że to dopiero od kilku lat zaczęło tak być popularne wśród dziewczyn. Tutaj co chwilę chodzą ludzie, ja sobie gadam do kamery. Pierwszy raz mam taką odwagę. Nie patrzę w ogóle na to, że ktoś tam idzie. Co ja, wywalone. No i teraz te jasne strony, ta przyjemniejsza część. I tego jest w sumie nawet więcej. Także wcale nie jest tam tak źle w tym sporcie, naprawdę. Tymi jasnymi stronami jest przede wszystkim wsparcie ze strony rówieśników. Czy to rówieśników, na myśli, nie wiem, kolegów, czy przyjaciół i tak dalej, ale również innych rowerzystów. Serio, ciągle doświadczam takiego wsparcia ze strony rówieśników, ale myślę, że bardziej ze strony innych rowerzystów, aniżeli kolegów. Nie mam kolegów. Ale to wsparcie jest i to jest bardzo, bardzo fajne i bardzo ważne. Kolejną rzeczą, jeśli już mówimy o wsparciu, no to również jest taką fajną rzeczą jest również dawanie porad przez osoby, które mają większe doświadczenie i to jest fajne, bo dzięki temu możemy się uczyć wspólnie i ja na przykład jestem taką osobą, że ja raczej wszystko wolę robić sama, wolę uczyć się jeździć sama, uczyć się nagrywać sama, wszystko robię sama i to mi często wychodzi na złe, natomiast ostatnio troszkę bardziej staram się otwierać i gdzieś tam jeździć z innymi i się uczyć od innych. I to nie chodzi o to, że nie wiem, ja się uważam za lepszą, po prostu ja tak jak już mówiłam, ja się nie lubię przed innymi ośmieszać i ja jak już mam coś robić, to na 100%. Dlatego też na przykład nie wzięłam udziału w zawodach w tamtym roku, dlatego że uznam, że ja nie zrobię tego na 100%, więc nie będę tego robić. I po prostu to jest taka moja bariera, którą powoli staram się przekraczać. To jest śmieszne, ale musiałam to zapisać, bo to mnie tak bawi cholernie. Musiałam. Plusem jest chyba to, że mamy większe zainteresowanie wśród płci przeciwnej, co dla mnie na przykład jest niezbyt fajne. Nie, bo wiecie co, to jest często męczące, jak pisze do mnie kilku chłopaków i po prostu piszą do mnie że często takie dość bezsensowne rzeczy. Ty na to może pojeździmy, no wiesz, ja mam fajne traski tam u siebie w lesie, mam fajny rower i w ogóle. No może dla niektórych to jest plus. Dla mnie niekoniecznie. Czasem mamy większą odwagę od facetów. Zdarza się to. Chłopaki, to się zdarza, prawda? I wielkim plusem jest to, że w większości przypadków, praktycznie zawsze jesteśmy traktowane na równi z facetami, jeśli chodzi o jeżdżenie. Nie spotkałam się z czymś takim, żeby nie wiem, żeby ktoś mnie tam wyzywał, czy był jakiś złośliwy, dlatego że jestem dziewczyną i jeszcze. Raczej nie. Spotykam się z równym traktowaniem i bardzo mnie to cieszy. Im więcej dziewczyn jest w tym sporcie, tym bardziej gdzieś tam po prostu ludzie już to przyjmują tak normalnie, coraz bardziej, co nie? Kolejna rzecz, ja się z tym nie spotkałam, bo ja nie jeżdżę do parków rowerowych praktycznie w ogóle. Tak, fajna ze mnie rajderka.
Byłam raz w życiu na Dzikowcu i to był mój jedyny park rowerowy oprócz Kamdży. Rowery DDH są zazwyczaj ciężkie i nie dziwię się, że faceci pomagają, bo naprawdę mój rower waży 14 kg i ja już to odczuwam. Więc fajnie, że ta pomoc jest. To jest miłe, na pewno. Coś, co często też mnie spotyka i to jest też miłe w ogóle, bo ja uważam, że ja jestem amatorem i ja się na tym sporcie za bardzo nie znam. Natomiast bardzo często piszą do mnie osoby mniej troszkę doświadczone i pytają o różne wskazówki. I to jest fajne, bo ja uważam, że po pierwsze jestem dziewczyną. Co ja mogę wiedzieć o rowerach, co nie? Naprawdę mam małą wiedzę, uwierzcie mi. Zazwyczaj te młodsze osoby się mnie pytają o porady i to jest miłe, bo mimo tego, że ja uważam, że ja się nie znam jakoś tak bardzo, to są osoby, które mnie doceniają i gdzieś tam i tak pytają o różne rady i to jest fajne. No i również motywacja ze strony innych riderów, to jest fajne. W ogóle środowisko rowerzystów jest naprawdę świetnym środowiskiem i bardzo się cieszę, że mam okazję być w czymś takim. To jest super. Wydaje mi się, że dziewczyny zawsze mają ten wyjątkowy doping na zawodach. Mało dziewczyn bierze udział w zawodach, przynajmniej takich, wiecie, lokalnych. Chyba ostatnią rzeczą, ja mam z tym styczność, dlatego że działam w internecie już od pewnego czasu. Dlatego, że oprócz tych osób, z którymi jeżdżę, czy z którymi gdzieś tam się znam prywatnie, że tak powiem, i też jeżdżą, również mam taką motywację od nich. To jest fajne, natomiast fajnie też widzieć, że jest ta społeczność też w internecie i rowerzyści nawet spoza Polski mnie gdzieś tam obserwują i to jest fajna społeczność. Także to by było na tyle. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że wszystko wytłumaczyłam. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie, bo być może coś pominęłam. Dziękuję dziewczynom za to, że mi pomogły w stworzeniu tego filmu. I po prostu, no co, widzimy się w kolejnym filmie. Siemka!